Witam serdecznie Państwa, z tej strony Robert. Dzisiaj jesteśmy nadal w Busto Arsizio. To miasto ma ponad 80 000 mieszkańców, 30 km², czyli nie jest takie duże miasto, ale jest takie po prostu nietypowe miasto. Pierwsze wzmianki o Busto Arsizio są 500 lat przed naszą erą, ale wcześniej w posiadaniu tych ziem byli Etruskowie. Tradycyjnie ci pierwsi mieszkańcy podpalali lasy ze starych i młodych dębów oraz czarnych grabów, które w tym czasie pokrywały cały plain. Znano jako dębino w włoskim celu stworzenia pól, na których uprawiano winorośla, zboża, proso i zżyto, lub po prostu stworzenie otwartych przestrzeni, na których budowano kamienne chaty kryte strzechą. W ten sposób stworzyli plik biust, spalony po łacińsku, czyli nowa osada, której dla odróżnienia od innych okolicznych osad nadawano nazwę Arsicium, znowu spalony, albo lepiej jałowy. 500 lat przed naszą erą Etruskowie zostali pokonani przez plemiona galicyjskie, które od tego czasu kontrolowały ten obszar, pozostawiając za sobą pewne zmiany geograficzne. Potok Arno, nie mylić z rzeką z Florencji, Busto Arsizio powstało na trasie pomiędzy Mediolan i jezioro Maggiore, nazywaną drogą Mediolanu. Alternatywna trasa do istniejącego Sempione, którego część przed utworzeniem pliku na Viglo Grande wykorzystywana była do nawigacji rzeki Ticino. I tak powoli dotarliśmy do sterówki. Przed nami jest kościół. Jest to sanktuarium świętej Maryi di Piazza, zwane również sanktuarium Beaty Vergine. Znajduje się w historycznym centrum Busto Arsizio, gdzie wcześniej znajdował się kościół pod wezwaniem Madonny. To wspaniałe sanktuarium maryjne zostało szybko zbudowane w latach 1515-1522. Zanim wejdę jeszcze do kościoła, chciałem wam pokazać chyba kiermasz książki, nie? No, ale przy okazji bardzo piękne podwórko, jak w tym mieście bywa. Na balkonach jest dużo roślinności. Książki są w cenie około 10 euro przeważnie. Ja już nie będę wchodził do środka, ale to jakiś sklep normalny. Książki widzicie drogie są. Tutaj 3,90 jest lepsze. Ale też po 9,90. Te faraony. No wszystko 9,90. Także no nie wiem, czy drogie, czy nie. No raczej się wydaje, że drogie. Zawsze staramy się kupować z przesadem. Tak wygląda z tej strony kościół.
tak plac wygląda tutaj. Jakby centrum Starówki chyba. Fajna sprawa, kościół jest otwarty, także można wejść, pokażę wam. Dzisiaj mam czas, nie mam roweru. No i co jest fajnego? Ojciec Pio, Święta Teresa z Kalkuty, która tak naprawdę urodziła się w Albanii. Rzeźby wykonał Tommaso Rodari, uczeń słynnego rzeźbiarza Giovanniego Antoniego Amadeo. Zobaczcie sobie. To mi się podoba sufity. Piękne są. Piękny to. Ojejku, jakie śliczne. Nie będę wchodził, ale naprawdę. Ołtarz jest przepiękny. Warto było iść 4 km. Patrzcie, tutaj na górze, jak fajnie. Matka Boska. To jest okno z Panem Jezusem. Jeszcze. To chyba święty Józef. Patryk. Dziś już powoli będę żegnał się z Państwem. W następnym odcinku pokażę Wam ślub w kościele. Jedna z pań mówiła po niemiecku i była tak miła, że powiedziała, że eine Minute, czyli minutę mogę wejść i nagrać ten ślub. Także myślę, że to jakaś odmiana. Oczywiście, jak zwykle życzę wszystkim miłego dnia i wszystkiego najlepszego. Bądźcie w zdrowiu.